Moduły przekaźnikowe kupione na AliExpress z możliwością sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, podlewaniem, bramą garażową, wjazdową, furtką czy czymkolwiek tam chcecie. Do tego podłączone przewodowo poprzez porty ethernetowe z siecią LAN, czyli tam do routera, switcha i tak dalej, a dodatkowo jeszcze z możliwością sterowania przez aplikację w systemie Home Assistant. Czy to w ogóle się może udać? Pewnie, że tak. Zapraszam na film. Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie uchronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Partnerem kanału jest marka Milwaukee, producent światowej klasy elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych. Partnerem kanału jest Megger, producent najwyższej jakości przyrządów pomiarowych. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, to jest kanał z Poradnika Elektryka. Jak widzicie, jesteśmy w trochę innej scenerii, nie jesteśmy u mnie w warsztacie, gdyż jesteśmy w pomieszczeniu, które już niedługo będzie studiem kanału z Poradnika Elektryka. Do tej pory było tutaj biuro mojej drugiej firmy, ale teraz przenieśliśmy się w inne miejsce, to pomieszczenie się zwolniło, więc będę mógł je zaadaptować na po prostu moje studio, z którego będę nagrywał dla Was materiały, a przynajmniej większość materiałów, bo prawdopodobnie czasem gdzieś tam do warsztatu zawitam z jakimś filmem, ale też prawdopodobnie będę stąd prowadził live'y, czyli pogadanki o elektryce oraz inne materiały, które mam w planie realizować. Także to jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Tu z tyłu widzicie rozdzielnicę, którą składam aktualnie dla klienta. Już niedługo pojedzie ona na południe Polski, ale to nie o tym dzisiaj jest mowa i te aparaty, które tu widzicie, nie będą w tej rozdzielnicy. Ona posłużyła mi tylko jako poligon doświadczalny. To wszystko po nagraniu tego materiału stąd wyleci, a jego miejsce zajmą moduły z Grentona, które będą zainstalowane w tej rozdzielnicy. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi modułami, przede wszystkim tymi dwoma tutaj. To są takie same moduły, które zakupiłem jakiś czas temu na AliExpress w celu testowania ich pod pewnymi względami, czy będą one w stanie spełnić moje wymagania. Jakie to były wymagania? Po pierwsze, musiały być to moduły wejściowo-wyjściowe, czyli zarówno moduł, który ma wyjścia i wejścia i którym mogę właśnie albo sterować tymi wejściami, czyli naruszenie wejścia powoduje uruchomienie tego wyjścia, albo sterować nimi niezależnie. Tego nie wiedziałem jeszcze, ale już wiem, że jest to w tym module możliwe i to Wam dzisiaj pokażę. To był pierwszy warunek. Drugi warunek był taki, że miał to być moduł przewodowy, czyli połączony przewodowo na zasadzie komunikacji, czyli sterowalny przewodowo, a nie bezprzewodowo przez jakieś Wi-Fi, Zigbee i tak dalej, bo tego mamy na pęczki. Tego nie chciałem. Chciałem, żeby to było stabilne, sterowane przez ewentualnie Modbusa z biedy, ale też jeśli byłaby taka możliwość, to najlepiej poprzez sieć LAN. I te moduły mają wejścia ethernetowe, a to znaczy, że możemy nimi sterować przez sieć LAN, także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Kolejnym warunkiem, który musiał być spełniony, było to, żeby to były tanie moduły. Taki moduł kosztuje około 200 zł na AliExpress. Linki do tych modułów macie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu pod filmem. Także są to tanie moduły, więc za jakieś 200 zł mamy moduł z 8 wyjściami, 8 wejściami, który naprawdę działa bardzo dobrze, bo to już przetestowałem, zanim nagrałem ten film, przeprowadziłem szereg różnych testów, sprawdzałem sobie, to jest to stabilne, działa fajnie i tak dalej, także to jest to. No i kolejnym warunkiem było to, żeby te moduły miały możliwość integracji z Home Assistantem, czyli żebym mógł w Home Assistancie sterować wyjściami
odczytywać stany wejść i tak dalej. No i te moduły właśnie mają taką możliwość, że mogę sterować wyjściami, odczytywać stany wejść i tworzyć różne powiązania, automatyzacje z tym związane, że naruszenie danego wejścia powoduje na przykład uruchomienie czegoś tam innego, albo jakiejś sceny, albo inne algorytmy tworzyć. No i był jeszcze jeden warunek, czyli żeby te moduły były autonomiczne, czyli żeby mogły działać bez programowania w Home Assistancie, bez sterowania z Home Assistanta, czyli że nawet jeśli nie chcę albo nie planuję na chwilę obecną, na start budowy, nie planuję wchodzić w Home Assistanta i tak dalej, no to mogę mimo wszystko z tego modułu sterować sobie oświetleniem, czy jakimiś innymi elementami instalacji, czy nawet ogrzewaniem, jeżeli sprzężymy to z jakimś tam termostatem, no to możemy też sterować ogrzewaniem bez jakiejś aplikacji. Na zasadzie naruszenie wejścia powoduje uruchomienie przekaźnika i to możemy zrobić i te dwa moduły mają taką możliwość. One mogą działać na zasadzie przekaźników bistabilnych bądź na zasadzie przekaźników monostabilnych. To w zależności od tego, jak je oprogramujemy, a do programowania wystarczy podłączyć je do routera i na komputerze odpalić aplikację, którą Wam zresztą pokażę i do której link macie w opisie filmu, także wszystko dzisiaj na ten temat się dowiecie i będzie to naprawdę fajny materiał dla osób, które niedużym kosztem chcą mieć właśnie takie automatyzacje, czy jakieś takie właśnie moduły sobie zainstalować w swoich rozdzielnicach, także dzisiaj będzie ciekawie. Jeśli chodzi o autonomiczne działanie, no to ten moduł tutaj nie będzie działał bez aplikacji, no bo jest to moduł tylko wyjściowy, więc coś tymi wyjściami musi sterować, więc tutaj jakby ten akurat potrzebuje Home Assistanta do sterowania. Natomiast te dwa moduły jak najbardziej oprogramujemy tak, że będą one mogły na przykład uruchamiać oświetlenie, czy sterować roletami po prostu bez żadnej aplikacji i to też można zrobić. Tutaj widzicie jeszcze jeden moduł, o którym nic nie wspomniałem. Ten moduł doczeka się swojego własnego odcinka na kanale, bo jest to też dosyć obszerny temat, a jest to moduł do sterowania paskami cyfrowymi. I to dzisiaj Wam tylko zaprezentuję, jak to działa, tak pobieżnie z aplikacji z Home Assistanta, ale całe programowanie i uruchamianie tego zrobimy w osobnym filmie. Dlatego obserwujcie kanał, żeby nie przegapić tego materiału. Ten moduł musiał spełnić podobne kryteria co moduły WaveShare, czyli również musiał być modułem przewodowym, modułem autonomicznym, który może działać częściowo przynajmniej bez aplikacji, ale też musiał mieć możliwość integracji z Home Assistantem, no i też miał być modułem tanim, także tutaj też są spełnione te warunki. Ja dzisiaj w tym materiale Wam tylko pokażę tak pobieżnie, jak on działa, uruchomię go tutaj przy okazji, ale kwestie jego programowania, podłączania i sterowania paskami LED cyfrowymi omówimy sobie w osobnym materiale, natomiast link do tego modułu również macie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Także zapraszam serdecznie. Z mojej strony macie gwarancję, że ten moduł jest kompatybilny z Home Assistantem i możecie nim sobie sterować przez Home Assistanta, zarówno podłączając go przez Wi-Fi, jak i łącząc go do routera za pomocą wejścia LAN, także też bardzo fajny moduł, tani, bo kosztuje koło 100 na Ali, więc też jest to ciekawa opcja. Ogólnie moim celem jest stworzenie takiego całego kompletnego systemu sterowanego przez Home Assistanta, który będzie miał takie możliwości jak systemy takie, że tak powiem, zamknięte typu Grenton, Loxone czy Ampio. Oczywiście nie chcę tu tworzyć
tworzyć jakiejś konkurencji dla tych systemów, bo to są świetne systemy, bardzo dobrze działające i oczywiście mają przede wszystkim ogromną przewagę nad systemami takimi otwartymi, zbudowanymi na Home Assistancie, bo tam macie pełny serwis, macie możliwość zadzwonić, wysłać moduł do serwisu, naprawić go i tak dalej. Jeżeli decydujecie się na takie chałupnicze, powiedzmy, rozwiązanie, no to oczywiście zaoszczędzicie kupę kasy, ale zapomnijcie o jakimkolwiek serwisie, bo nikt takiego modułu zepsutego nie będzie wysyłał do naprawy do Chin, tylko po prostu bierzecie taki moduł, idziecie do jakiegoś pierwszego, lepszego punktu naprawy telefonów i tam mówicie, że na przykład, nie wiem, zrypał się jakiś przekaźnik i trzeba go po prostu podmienić na taki sam, albo przypalił się bezpiecznik na płytce scalonej i trzeba wymienić ten bezpiecznik, bo na przykład zrobiliśmy jakieś zwarcie. I tyle. Musicie za tę naprawę zapłacić, no ale nie ukrywajmy, nie są to jakieś duże koszta na pewno i w każdym serwisie telefonów komórkowych Wam taki moduł naprawią, więc to nie jest jakiś duży kłopot, ale no, także mówię, korzystanie z takiego systemu no, ma te wady, że tutaj nie ma infolinii, na którą zadzwonicie i powiecie, że macie taki problem i ktoś Wam pomoże. Musicie mieć kogoś, kto w razie jakichś problemów z tym systemem Wam to naprawi. Także no, wszystko ma swoje plusy i minusy, a to Wy ocencie sami, na co się chcecie zdecydować. Także ja teraz przejdę do łączenia tego wszystkiego. Muszę to wszystko ze sobą sprzężyć, zasilanie, zasilacze, ogrzewanie i tak dalej, rolety pouruchamiać i jak to wszystko sobie podłączę, no to wtedy już przejdziemy do wyjaśnienia, jak ten układ jest zbudowany, jak to wszystko działa i potem przejdziemy już do programowania tego wszystkiego. Pokażę Wam krok po kroku, jak to najpierw oprogramować, żeby działało to autonomicznie, a potem jak to sprzężyć z Home Assistantem, żeby mieć możliwość zdalnego sterowania przez aplikację, przez cały system Home Assistant i troszkę też powiemy o Home Assistancie dla osób, które nie wiedzą, czym on jest i jak to działa, no to też kilka słów na ten temat powiem, natomiast nie będzie to głównym tematem tego materiału. Także zapraszam na film.
Także układ jest już gotowy. No jest to tak powiązane, połączone prowizorycznie, no bo niedługo i tak będę to wszystko rozbierał, jak tylko skończę nagrywać ten materiał. Jest to przygotowane sobie tak do testów i do nagrania tego materiału, tego filmu, bo i tak tutaj, tak jak mówiłem, trafią moduły gruntonowskie, a ta rozdzielnica posłużyła mi tylko jako poligon doświadczalny do tych modułów Waveshare. I teraz wyjaśnię Wam, jak to wszystko tu zostało połączone. Zacznijmy od strony zasilania. Tutaj mamy 3 wyłączniki nadprądowe. Pierwszy zabezpiecza nam obwody wyjściowe z tego modułu i to są obwody oświetlenia. Drugi zabezpiecza nam obwody wyjściowe z tego modułu i to są rolety. Natomiast trzeci wyłącznik, ten tutaj zabezpiecza nam zasilacz, ten tutaj 230 na 24 V, który zasila te moduły. Tutaj mamy o zasilanie, jedno zasilanie, drugie zasilanie, trzecie zasilanie, mamy zasilanie tych siłowników, bo to są na 24 V siłowniki i mamy zasilanie tego modułu do LEDów, który nie jest bohaterem tego odcinka, ale na jego temat będzie osobny materiał. Natomiast dzisiaj Wam tylko pokażę, jak tak na szybko po prostu, że to działa, że można tym sterować i można to uruchamiać z poziomu Home Assistanta. Także to Wam dzisiaj zademonstruję, a na ten temat tego modułu zrobimy osobny materiał. Także tak to wygląda. No i zajmijmy się najpierw tym pierwszym wyłącznikiem, czyli oświetlenie. Z tego wyłącznika oczywiście tak, wszystkie przewody neutralne ochronne zbierają się tutaj, więc to jest oczywiste, że wszystkie neutralne i ochronne są podłączone tu. Oczywiście tam w docelowej rozdzielnicy, jeśli miałoby być to podłączone, to pewnie jakiś wyłącznik różnicowo-prądowy poprzedzałby te wyłączniki nadprądowe i tak dalej. Także to już są, że tak powiem, takie informacje podstawowe, o których tutaj nie będziemy wspominać. Natomiast jeśli chodzi o przewód fazowy, on wychodzi tutaj z wyłącznika i trafia nam tutaj na wejście tych kanałów. Widzimy, na środku jest wejście, czyli tutaj na środku każdego z kanałów po prostu tutaj są porobione mostki pomiędzy tymi kanałami na tych środkowych wejściach. Ja polecam do takich modułów stosować linki maksymalnie o przekroju 1 mm², bo półtorówka na podwójnej tulejce wchodzi ledwo, także lepiej dać tutaj jedynkę na podwójnej tulejce, wtedy wchodzi bez problemu, tak jak to zrobiłem w przypadku rolet. Tutaj mamy jedyneczkę, natomiast półtorówka, podwójna tulejka no wchodzi, ale wchodzi dosyć ciężko. Także to jest taka rada ode mnie. I i to właściwie trafia tu i stąd już przewody fazowe trafiają nam tutaj na te prowizoryczne lampy, które będziemy właśnie tutaj uruchamiać z tego modułu. Pierwsze 2 kanały to chyba są te dwie tutaj, a trzeci kanał to jest ta tutaj osobno lampa, bo tak zrobimy, że to będzie na podwójnym przycisku, a to będzie na pojedynczym przycisku. Czyli tak to sobie podłączymy. Jeśli chodzi o zasilanie tych obwodów, to jest wszystko. Teraz zajmijmy się tym drugim wyłącznikiem, czyli rolety. Tak samo przy roletach też wszystkie przewody neutralne i ochronne od rolet są wpięte tutaj. Natomiast przewód fazowy wychodzi z tego wyłącznika i trafia nam tutaj na ten zacisk tu w tym miejscu, na ten środkowy zacisk, czyli tutaj. I potem z niego mamy mostek nie na środkowy w drugim przekaźniku, tylko na trzeci przekaźnik. I potem z tego, jeżeli chcielibyśmy dalsze rolety, to na 5, a z 5 na 7 byłoby. My tu wykorzystujemy tylko te że tak powiem, 2 pierwsze pary, czyli 4 przekaźniki, no bo z takiego jednego modułu możemy zasilić 4 rolety, czyli mamy przekaźnik, który odpowiada za ruch w górę i za ruch w dół. I tak samo druga roleta, ruch w górę i ruch w dół, bo mamy 2 mechanizmy do rolet, tu jest jeden mechanizm, tu jest drugi mechanizm, także tak to wygląda. I teraz jak ja to zrobiłem, jak ja to robię, jeżeli robię takie przekaźniki w ten sposób. Ten przekaźnik, zobaczcie, on ma styk normalnie zamknięty w tą stronę i normalnie otwarty w tą stronę. Czyli w tym momencie, kiedy ten moduł nie jest zasilony, te 2 zaciski tutaj, ten środkowy i ten z lewej strony, są ze sobą zwarte.
I ja to łączę w taki sposób, żeby zadziałanie jednego przekaźnika eliminowało uruchomienie drugiego przekaźnika. To znaczy nie tyle uruchomienie, co podanie zasilania na roletę. Żeby nie było takiej sytuacji, że podamy zasilanie jednocześnie na ruch w górę i w dół. No bo to się kończy wyłączeniem wyłącznika nadprądowego bardzo często, więc unikamy takiej sytuacji i ja to robię właśnie w taki sposób, że zasilam tutaj ten przekaźnik na środek, wtedy stąd mamy normalnie zwarty ten, czyli kiedy ten nie działa, mamy zasilanie stąd na środek i mamy zasilanie tego przekaźnika. Czyli w momencie, jeżeli uruchomimy ruch w górę, to ten przekaźnik się przełączy i pozbawi zasilania przekaźnik drugi. Więc nawet jeżeli go uruchomimy, to nie podamy zasilania na ruch w dół. I tak samo w tą stronę, odwrotnie, jeżeli ten przekaźnik nie jest włączony, to możemy włączyć ten przekaźnik i on poda zasilanie, bo jest zamknięty przez ten przekaźnik. Jeżeli ten otworzy, no to automatycznie przerwie zasilanie tego, więc one, że tak powiem, nie mogą ani nie ma takiej możliwości, żeby zostało podane zasilanie jednocześnie, nawet jeżeli nie mamy podłączonego żadnego sterowania. Jeżeli będziemy tym sterować ręcznie, no to nie podamy zasilania jednocześnie na ruch góra-dół i w ten sposób jest to zrobione. Także tak tutaj to wygląda, jeśli chodzi o rolety. Dobra. I teraz to mamy ten drugi wyłącznik i możemy przejść do trzeciego wyłącznika. Mamy zasilanie tego zasilacza, tutaj na dole mamy zaciski LN, oczywiście neutralny jest tutaj podłączony do tej szyny, natomiast fazowy z wyłącznika trafia nam tutaj i potem już przechodzimy na stronę 24V. Z zasilacza mamy tutaj mostek na te dwa bloki, właśnie czerwony i czarny, czyli plus, minus i stąd już wychodzimy na dalsze elementy, czyli zasilania. Tu mamy zasilanie jednego modułu. Widzimy, że mamy zakres zasilania od 7 do 36V, więc tutaj mamy 24V, jest OK. Tak samo mamy tutaj kolejne i tak samo ten duży moduł na 30 przekaźników ma akurat zasilanie od góry. Także to jest to. Wtedy mamy też zasilanie tego modułu do LEDów tutaj na dole. Też jest między 5 a 24V, także OK. I to idzie tutaj na ten moduł. I tak samo mamy zasilanie tych siłowników termoelektrycznych. Minus jest tutaj podłączony bezpośrednio do bloku, natomiast plusy idą tutaj na dole, widzimy przez te przekaźniki, czyli tu przychodzi zasilanie i tu przychodzi zasilanie. Dwa osobne przewody zrobiłem, żeby nie robić tutaj mostków, nie wciskać się w te zaciski. No i zasilanie do siłowników tu mamy z zacisku normalnie otwartego, czyli z tej strony i tak samo z tej strony. I to wychodzi do tych dwóch siłowników tutaj i tutaj. I w ten sposób będziemy sterować ogrzewaniem. Także tak to wygląda. Na tym module jeszcze zaprogramujemy sobie na przykład sterowanie bramą, furtką, bramą garażową, ale do tego nie będziemy nic podłączać, po prostu oprogramujemy sobie na przykład jakiś przekaźnik pierwszy, drugi i trzeci jako brama zewnętrzna, brama garażowa i furtka na przykład. Możemy to w ten sposób oprogramować. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o samo połączenie. I teraz sygnały wejściowe. To jest istotne. Zobaczcie, mamy tutaj zacisk DGN i DGND, o tak to się nazywa, i mamy zaciski od DI1 do DI8, czyli wejście cyfrowe od 1 do 8. To samo mamy na tym module. Ten duży moduł, tak jak mówiłem wcześniej, on jest tylko wyjściowy, więc tutaj nie ma żadnych wejść. Natomiast te moduły, z racji tego, że są moduły wejściowo-wyjściowe, one mogą działać autonomicznie bez żadnego programowania w Home Assistancie. Trzeba tylko je sobie oprogramować, podłączając tutaj pod wejścia ETHM, tutaj podłączymy sobie pod to wejście ethernetowe i po prostu oprogramujemy to za pomocą dedykowanego do tego programu w Windowsie, także nie ma tutaj z tym większego problemu. No i sterowanie tymi wejściami polega na zwieraniu tych zacisków od DI1 do DI8 do zacisku DGN. Więc ja zmostkowałem zaciski DGN, żeby nie miało to znaczenia, że tak powiem, który moduł zasilamy. To akurat tutaj nie wpływa na działanie tych modułów, więc możemy je zmostkować, czyli zacisk DGN stąd
zmostkowałem z tym zaciskiem i stąd pociągnąłem tą żyłę tutaj na Easy Switch i z Easy Switcha na wejście biało-pomarańczowe, bo to będzie nasza pierwsza żyła zgodnie ze standardem B, czyli biało-pomarańczowa żyła ze skrętek, które będziemy tutaj wpinać w zaciski. To będzie nasza żyła ta główna, do której będziemy mostkować, czyli wszędzie zrobiłem mostki na każde wejście tutaj, czyli jakby 8 mamy tych wejść i na wszystkich mamy zrobione mostki. Tutaj tego drugiego rzędu nie wykorzystywałem, bo nie będzie on nam potrzebny. Docelowo oczywiście trzeba byłoby zrobić to samo, ale tutaj akurat w tym przypadku nam to wystarczy, że mamy to połączenie właśnie tutaj na biało-pomarańczowym zacisku tutaj na module Easy Switch, więc mamy 8 wejść na skrętki i podłączymy sobie tutaj na przykład przyciski, drugi przycisk i tak ewentualnie co tam jeszcze nam będzie potrzebne możemy sobie tutaj podłączać, nie? Jakiś na przykład czujnik ruchu i tak dalej. Wszystko zależy od tego, czym i jak będziemy chcieli sterować. Także tak to wygląda, więc teraz możemy przejść już do uruchomienia układu. No i możemy uruchomić układ teraz, więc go uruchamiamy. OK. I zaświecił nam się LED, ja go na razie tymczasowo wyłączę. Później Wam to zademonstruję na koniec jako taki bonus. Natomiast teraz będziemy sobie tutaj o tym wszystkim rozmawiać. Także widzimy tutaj, że już diody nam się świecą. Nie świecą się diody TXD i RXD, bo to są diody od komunikacji, a jak widzimy jeszcze wejście ETH nie jest podłączone. To za chwilę będziemy podłączać. Z racji tego, że tutaj na tych modułach nie ma nigdzie żadnego numeru identyfikacyjnego i tak dalej, no to będziemy je po prostu uruchamiać po kolei, czyli podpinamy sobie na przykład pierwszy moduł i będziemy go wykrywać, ale to za chwilę. Najpierw sprawdźmy sobie, jak to tutaj nam w ogóle funkcjonuje. Zaczniemy od tych wejść, bo to jest istotne, bo w pierwszym kroku będziemy chcieli zrobić coś takiego, żeby te dwa moduły od oświetlenia i od rolet były autonomiczne, żeby one działały same, bez żadnej aplikacji, bo można je tak wykorzystać, więc to jest też wskazówka dla wielu osób, które chciałyby takie moduły wykorzystać bez smart home, bez jakiejś tam automatyki, ale z możliwością taką, że w przyszłości będziemy mogli tą automatykę rozbudować. Dlatego jeżeli wrzucimy sobie skrętki od sieci LAN do rozdzielnicy, albo chociażby zostawimy sobie w rozdzielnicy miejsce na montaż jakiegoś switcha i jedną skrętkę, żeby można było tam potem rozprowadzić na inne moduły, no to wtedy już, że tak powiem, będziemy mieli drogę otwartą, żeby w przyszłości sobie ten system na Home Assistancie uruchomić zdalnie, więc to jest właśnie fajna rzecz, że możemy sobie te moduły zastosować już na początku instalacji bez konieczności wchodzenia w jakieś zaawansowane systemy smart. Także zacznijmy od tych wejść. Także teraz sprawdzimy sobie wejścia. Ja sobie teraz tutaj podepnę z tych skrętek niektóre żyły, tak żebyśmy mogli powpinać tutaj sobie przyciski od rolet i od światła. Także od tego teraz zaczniemy tą część. I teraz tak, tutaj z tego pierwszego wejścia są podłączone kolejno w standardzie B, czyli biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy, czyli standard B, czyli na tym module pierwsze wejście DI1 to będzie biało-pomarańczowy, więc użyjemy go tutaj właśnie do podłączenia. Ja sobie tutaj to odizoluję i podłączę właśnie tutaj pod wejście biało-pomarańczowy, pomarańczowy. Tutaj podłączę biało-pomarańczowy, bo to będzie pojedynczy przycisk. Tutaj będziemy mieli podwójny przycisk, czyli na jedynkę będzie pojedynczy przycisk od oświetlenia od jednej lampy. Tutaj będziemy mieli przycisk podwójny, podłączony pod dwójkę, więc tutaj dwie żyły nam trafią kolejne. Natomiast tutaj pod trójkę i pod czwórkę podłączymy przyciski od rolet, czyli to już będzie ta druga skrętka tutaj, która idzie do modułu roletowego. Także na pierwszy ogień idzie żyła biało-pomarańczowa z pierwszego przycisku. Także ja sobie ją tutaj tak nawet zagnę w ten sposób i tutaj pod to pomarańczowe wejście ją
podłączymy. O, w ten sposób. Dobra, mamy to. I to jest ta jedna żyła. Ja tu tego nie będę porządkował. Na razie niech to tak jest, żebyście widzieli, jak to będzie wyglądało. Także teraz pod pierwsze wejście, tutaj w tym miejscu, podłączymy sobie żyłę biało-pomarańczową, bo ona z kolei tu jest, trafia na DI1, czyli tutaj na pierwsze wejście, które steruje pierwszym przekaźnikiem, czyli naszą pojedynczą żarówką, tą pojedynczą lampą. Także w ten sposób to będzie. I teraz ja tutaj sobie podepnę przycisk. Ok, mam tutaj przycisk pojedynczy, zobaczcie. I on tutaj jest, są podłączone żyły pomarańczowa i biało-pomarańczowa. Czyli biało-pomarańczowa jest tą naszą główną żyłą, natomiast pomarańczowa to jest pierwszy powrót, że tak powiem, nie? Także to jest przycisk zwierny, monostabilny. I taki przycisk podłączymy sobie właśnie, mamy tutaj, że tak powiem, zarobioną RJ-kę. Dobra, i teraz ten przycisk wepniemy sobie tu jako pierwszy, bo chcę Wam po prostu zademonstrować działanie tego modułu. Ok, przycisk jest tu już wpięty i mamy żyłę tą biało-pomarańczową i teraz zobaczmy, jak będę klikał przycisk, widzimy, widzimy, klikam przycisk i narusza się wejście DI1. Także jak klikam przycisk, natychmiast narusza się wejście DI1, ale zobaczcie, przekaźnik nie reaguje. Do tego wrócimy za chwilę, bo fabrycznie te moduły są oprogramowane w taki sposób, że wejścia są niezależne od wyjść. Także na wejścia możemy podawać sygnały i je sczytywać w jakiejś tam automatyzacji i tak samo możemy niezależnie sterować wyjściami. Także to jest fajna opcja, ale my to przeprogramujemy tak, żeby wejścia były zależne od wyjść. Czy tam odwrotnie, wyjście zależne od wejść właściwie, czyli naruszenie wejścia ma wchodzić w interakcję z wyjściem. I to zaraz sobie zrobimy, ale najpierw podłączę resztę żył, czyli teraz pod dwójkę podłączymy przycisk taki sam jak ten, tylko że podwójny, czyli wykorzystamy już żyłę pomarańczową, biało-pomarańczową, pomarańczową i biało-zieloną wykorzystamy. Wygląda to w ten sposób, czyli wchodzi nam tutaj żyła biało-pomarańczowa jako ta główna. Mamy tutaj mostek, bo to jest dwutorowy taki przycisk, czyli niezależnie mamy jeden tor i drugi tor, czyli dwubiegunowy taki. Potem tutaj na dole mamy wyjścia, czyli pomarańczowa i biało-zielona, zgodnie ze standardem B, czyli biało-pomarańczowa, pomarańczowa, biało-zielona. Pozostałe żyły są tutaj zwinięte w zapasie, w razie czego są też do wykorzystania, na przykład do innych przycisków. I teraz ten przycisk RJ zarobiona i ten podłączymy sobie tutaj na dwójeczkę. No i podłączamy przycisk właśnie wejście numer 2, czyli kolejna skrętka i widzimy, tu już mamy podwójny przycisk i teraz musimy stąd podłączyć kolejne już z drugiego wejścia, czyli tutaj pod dwójeczkę podłączamy kolejne żyły. Tylko teraz tak. Tutaj też mamy taką samą kolejność, czyli biało-pomarańczowy, pomarańczowy. I tutaj podłączyliśmy pod pomarańczowy i tutaj w tym szeregu też podłączamy pod pomarańczowy, bo to jest jakby druga żyła w kolejności. Oczywiście musimy sobie jakiś standard opracować. Ja mam taki właśnie, ja staram się trzymać tego standardu B i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby jednego standardu się trzymać, więc tutaj jakby podłączymy. I tutaj też będziemy wszędzie, jeżeli podłączamy przycisk pojedynczy, to wykorzystujemy tutaj jako pierwszy powrót jest pomarańczowa. Tutaj będziemy mieli dwa powroty, więc jeszcze żyłę, tak samo żyłę tą biało-pomarańczowa, pomarańczowa, biało-zieloną żyłę też tutaj wyizolujemy, bo to będzie nasz drugi przycisk. Także teraz bierzemy biało-zieloną żyłę. OK, bo to jest druga w kolejności. Tutaj sobie ją ładnie zagniemy i podłączamy ją tutaj, to jest biało-pomarańczowa, biało-zielona, czyli w tym miejscu. Kolejna żyła w tym szeregu to jest biało-zielona. OK, i to będzie tu. Dobra. I to jest ta żyła. Dobra. I to mamy
kolejny element i teraz zobaczmy. Ok, mamy dwa przyciski, więc możemy tutaj zobaczyć, zobaczmy, klikamy pierwszy przycisk, widzimy, i drugi przycisk, dam tutaj bliżej, żeby było lepiej to widoczne. W ten sposób, i klikamy przyciski, widzimy jeden i drugi, czyli DI2 i DI1, a tutaj mamy ten pierwszy całkowicie, czyli DI1, to jest DI2, DI1, DI2 i DI3. DI1 to jest ten pojedynczy przycisk, tu jest DI2 i DI3. Także tak to działa. Ok, czyli już mamy podłączone dwa przyciski, pojedynczy i podwójny. Teraz przejdziemy już do podłączania rolet. Także tutaj te przyciski ja sobie na chwilę gdzieś tutaj do góry wrzucę, żeby one mi tu nie przeszkadzały. No i przejdziemy teraz już do podłączenia rolet. To będzie ta druga skrętka i w tej drugiej skrętce też tak samo będziemy podłączać 4 wejścia, bo mamy przyciski roletowe, czyli 2 przyciski na każdą roletę, to łącznie musimy mieć 4 wejścia. Więc będziemy potrzebować żyły biało-pomarańczowej i pomarańczowej, bo to są pierwsze żyły z tego standardu, także to są te dwie żyły. Będziemy potrzebować żyły biało-zielonej, czyli biało-zielona żyła. Ok, i będziemy potrzebować żyły niebieskiej. Czyli mamy biało-pomarańczowa, pomarańczowa, biało-zielona, niebieska. Taka jest kolejność. Reszta żył nam jest tutaj niepotrzebna, także teraz sobie od razu ściągniemy sobie tutaj izolację z końcówki. Ok. Cyk i cyk. Dobra. Zagniemy, żeby zwiększyć powierzchnię styku. W ten sposób. Ok. I teraz podłączymy już od razu do kolejnych wejść. Czyli tak, biało-pomarańczowa trójeczka musi trafić nam tutaj na wejście pomarańczowe, czyli tutaj. Ok. Pomarańczowa, czyli biało-pomarańczowa, pomarańczowa, to będą nasze powroty, więc to wejdzie na biało-zielone. Ok, w ten sposób. Czyli mamy wejście DI1, DI2, czyli to mamy to i teraz biało-zielona to już będzie kolejne wejście, czyli czwórka. Czwórka biało-zielona trafi nam tutaj na pomarańczową czwórkę, a niebieska trafi nam na biało-zieloną czwórkę. W ten sposób. Dobra. Oj, wyskoczyło. Czekajcie. Teraz. Weszło. Dobra. I tak to wygląda. Czyli teraz mamy tak. Biało-pomarańczowa, DI1, DI2, pomarańczowa, biało-zielona DI3, niebieska DI4. Tak to wygląda i to są te wejścia tutaj właśnie DI1, DI2, DI3, DI4. Także teraz mamy dwa przyciski roletowe. Są one podłączone w ten sposób, czyli tutaj jest biało-pomarańczowa żyła jest tą główną, czyli mamy tutaj strzałkę do środka L i mamy wyjście do góry i na dół. Pomarańczowa jest do góry, biało-zielona jest na dół. Czyli biało-pomarańczowa, pomarańczowa, biało-zielona. Reszta żył tutaj zwinięte. I tu mamy dokładnie, jak tak obrócę, mamy dokładnie taki sam układ i po prostu teraz podłączamy je tutaj pod trójkę, cyk, i pod czwórkę, cyk.
Najfajniejsze w tym wszystkim jest, że możemy to w każdej chwili zmienić, także w razie czego możemy przełożyć sobie z 4 na 5, na 6. To jest zaleta korzystania właśnie z Easy Switchy. No nie każdy je lubi. Ja akurat mam do nich jedynie zastrzeżenie, że te zaciski są trochę za małe. Mogliby to trochę dopracować, żeby wygodniej można było tam to instalować, ale generalnie jest to i tak mimo wszystko bardzo fajne rozwiązanie. Teraz to tutaj sobie włożymy na razie tak do tego. Nie jest to zbyt estetycznie, ale no tutaj to nie o to chodzi, żeby teraz tutaj na filmie takim, można powiedzieć, instruktażowym tutaj dbać o estetykę, kiedy my tu musimy potem to wszystko rozpiąć. Natomiast no tak to wygląda. Mamy tutaj te przyciski i teraz zobaczmy na wejściach. Ok, mamy wejścia i teraz zobaczmy, są przyciski i będziemy patrzeć wejście pierwsze. Widzimy, to jest DI1, czyli góra DI1 i dół to jest DI2. DI1, DI2. Widzimy, że tutaj się nam to świeci. DI1, DI2. I teraz tak samo drugi przycisk, czyli podłączony pod 4. Widzimy DI3 nam się zaświeca, a drugim przyciskiem DI4. Także mamy DI3, DI4. W ten sposób mamy już podłączone przyciski. I teraz, jeżeli przeprogramujemy te dwa moduły już tak, żeby wejścia reagowały na wyjścia, no to już nam to będzie działać. Także teraz przejdziemy już do komputera i oprogramujemy sobie te dwa moduły, żeby one reagowały na te wejścia. No i teraz, zanim przejdziemy do programowania, bo idziemy już teraz do komputera, podłączymy tutaj nasz moduł do sieci, bo bez tego nie będziemy mogli się z nim skomunikować. Także wpinamy RJ-kę do switcha czy do routera i ja tutaj akurat mam switch i teraz będziemy programować ten moduł. Będziemy to robić kolejno, nie podłączamy wszystkich naraz, można to zrobić i program wykryje wszystkie moduły, ale wtedy możemy nie wiedzieć, który jest który, bo wszystkie będą miały te same adresy IP, a nie ma nigdzie tutaj żadnego numeru identyfikacyjnego, żebyśmy mogli to po numerze zlokalizować, więc najlepiej robić to kolejno, żebyśmy wiedzieli, co programujemy. Także ja zaczynam od tego modułu oświetleniowego. Lecimy do komputera. Ok, teraz w opisie filmu i w pierwszym komentarzu macie do pobrania taką paczkę plików WaveShare. To jest spakowany plik zip. Rozpakowujemy go. Ok, mamy go i teraz otwieramy. I mamy tutaj dwa foldery, Home Assistant i Modbus TCP. W pierwszej kolejności zajmiemy się Modbus TCP, bo tak jak mówiłem, musimy sprawić, żeby te moduły działały autonomicznie. Także Home Assistantem zajmiemy się później. Najpierw zrobimy te moduły w taki sposób, żeby działały one autonomicznie. Więc otwieramy. I mamy tutaj trzy programy: Virtual Serial Port Controller, VIR-COM i SSCOM. I teraz tak, będziemy programować moduły poprzez VIR-COM, ale w pierwszej kolejności musimy zainstalować Serial Port Controller, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam dlaczego. Odpalę VIR-COM. Tutaj on się pojawia tutaj, czasami jakby Wam się nie wyświetlił, na przykład, to szukajcie go tutaj w trayu, powinien być, nie? On się tu odpala. Ok, i teraz zobaczcie, mamy tutaj urządzenia, jak klikniemy, to widzimy, że już nasz moduł się tu wykrył. Jeśli by go nie było, to klikamy Auto Search i on powinien się pojawić, ale jeszcze nic z nim nie robimy, bo chciałem Wam tylko pokazać, po co nam jest ten Virtual Port Controller. Widzimy, tutaj jest takie okienko Serial i ono jest niepodkreślone, niepodświetlone, bo nie mamy właśnie tego Virtual Port Controller, więc musimy to na tą chwilę zamknąć. Ja go tutaj wyłączę i musimy odpalić Virtual Serial Port Controller. To jest w pierwszej kolejności, także instalujemy najpierw ten program. OK, kompletna instalacja. Dalej instalujemy. OK, odznaczamy, bo nie musimy tam nic widzieć. Dobra, i już jest to zainstalowane i zobaczcie teraz, jak odpalę VIR-COM.
O, widzimy, odpala się tutaj i widzimy, że serial jest już podświetlony, więc klikamy serial i dodajemy od razu port. Widzimy, tutaj mamy listę portów dostępnych. Jeżeli macie jakiś port COM zajęty, to on nie będzie dostępny. Ja mam akurat wszystkie wolne, bo nie korzystam z żadnych tego typu urządzeń, więc mam wszystkie wolne, więc wybieram COM1. Tu nic nie zmieniamy, po prostu klikamy OK i ten port już tutaj jest. Cofamy się i wchodzimy w device. Widzimy, nasze urządzenie tutaj jest, klikamy Edit Device i wybieramy port COM1. Jeśli tutaj go nie widzicie, to znaczy, że go nie włączyliście w tym poprzednim oknie, trzeba go tam przypisać, włączyć. Więc mamy COM1 i teraz nadajemy adres IP. Ja nadaję adres IP taki. Oczywiście możemy wybrać DHCP. I wtedy adres IP nada się automatycznie, ale jeżeli będziemy korzystać z Home Assistanta, no to nie jest to wskazane, bo po prostu wtedy ten Home Assistant, jeżeli na przykład zaniknie zasilanie i włączy się ponownie i inny adres IP zostanie nadany do tego urządzenia, to Home Assistant już nie będzie tego widział, także to jest dosyć istotne, żeby jednak po tym ten adres IP ustawić statyczny na sztywno. Więc ja tutaj ustawiam taki, tutaj podaję adres mojego routera, akurat 192.168.0.1 i kolejne moduły będą miały adres 42 i 43 i tak dalej. Także ja sobie tak to nadaję. Tutaj w tym nic nie zmieniamy, to musi tak pozostać, czyli 115 200, 8 bitów, known parity i known flow control, stop bit na 1. To tak musi zostać i transfer protocol wybieramy Modbus TCP protocol i widzimy, że port zmienił się na 502 i tak ma właśnie być. Wchodzimy jeszcze, upewniamy się w More Advanced Settings, że tutaj mamy właśnie Auto Query Storage Type, także to tak pozostaje i klikamy Modify Settings. OK, czekamy. O, już się nam zaktualizowało, cofamy się, o i widzimy, że jest connected. Dla pewności czasami tutaj może być na przykład found, więc wtedy trzeba kliknąć stop i jeszcze raz start, więc najlepiej to zrobić też, mamy wtedy pewność, że jest tutaj połączony, czyli ten port COM1 jest połączony z naszym modułem 041. Klikamy krzyżyk, oczywiście wirkom się nie zamyka, tylko minimalizuje tutaj do treya, więc w razie czego możemy go dwukrotnie tutaj przywrócić i teraz wchodzimy już w SSCOM i tutaj odpalamy SSCOM. Odpala nam się takie okno, pewnie przy pierwszym odpaleniu odpali Wam się tak z takimi chińskimi znaczkami, tutaj macie English, więc klikacie English, to większość rzeczy zostanie przetłumaczona, nie wszystko, ale większość. Tutaj wybieramy TCP, nie serwer, tylko TCP client i wprowadzamy nasz adres IP i numer portu. Fabrycznie może być tutaj inny adres, inny port. My musimy wprowadzić właśnie nasz adres IP naszego modułu i port ten 502, który tam się nam pojawił. Więc jeżeli wprowadzimy dobrze i klikniemy connect, no to dostaniemy komunikat, że connected, czyli nasz adres IP z naszym urządzeniem się połączył. Zobaczcie, jeżeli na przykład wpiszemy inny numer protokołu, to się nie połączymy. Jeżeli na przykład wpiszemy inny adres IP, to też się nie połączymy, więc musimy mieć to wszystko dobrze wpisane. Łączymy się, jesteśmy połączeni i teraz tak, tutaj mamy coś takiego jak funkcje. Ja to sobie tu włączę i odpalę jeszcze przygotowałem Wam taką ilustrację. To wygląda tak. I teraz zobaczcie, to jest funkcja, którą będziemy wysyłać. Fabrycznie jest oprogramowana taka funkcja. I teraz tak, te po 4 bity tutaj po kolei to są nasze przekaźniki. Widzimy tutaj od końca, od kanału 8 do 1, czyli tutaj mamy pierwszy kanał, wejście pierwsze, drugi kanał, trzeci, czwarty i tak dalej. Także od tego momentu to się zaczyna, to jest pierwszy, drugi,
trzeci i tak dalej. I teraz, jeżeli fabrycznie jest oprogramowane, wyjścia są niezależne od wejść, czyli tak jak widzieliśmy wcześniej, pokazywałem, że jak naruszałem wejście, to się nic nie działo na wyjściu. Teraz, jeżeli oprogramujemy jedynki dla każdego przekaźnika, to będziemy mieli wyjścia monostabilne. Jeżeli oprogramujemy dwójki, to będziemy mieli wyjścia bistabilne. To jest o tyle fajne, że możemy sobie oprogramować różnie te przekaźniki. Możemy na przykład pierwsze 4 oprogramować jako dwójki, potem na przykład jako jedynki, a 2 ostatnie jako zera. No to wtedy te pierwsze 4 będą bistabilnie działały, te będą monostabilnie, a te 2 ostatnie będą niezależne. Można to sobie mieszać. My wprowadzimy wszędzie, na próbę najpierw zrobimy wejścia monostabilne i Wam pokażę, na czym to polega. Także wchodzimy w ss.com i klikamy Connect. Klikamy Connect i tutaj wklejamy ten wiersz cały, tą komendę i klikamy Send. I teraz zobaczcie, tu jest taki problem czasami z tym, ale ja już, że tak powiem, nauczyłem się sobie z nim radzić. Zobaczcie, bo jeżeli ja wysłałem tą formułę, a nie dostałem odpowiedzi, bo powinienem dostać pod spodem drugi wiersz z odpowiedzią, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że jesteśmy połączeni, bo nas tu połączyło, ale nie dostaliśmy odpowiedzi. I ja wtedy odkryłem, że jak wejdę w Wirkoma teraz i zobaczcie, wejdę w Device i kliknę tutaj 2 razy, to nam się zmieniają te rzeczy. Więc ja zmieniam to z powrotem, tak jak było, czyli to. Klikam Modify Settings. OK. Jak to już się nam tutaj połączy, sprawdzam, że jest połączone i jeszcze raz łączę się i wysyłam to jeszcze raz. I widzimy, że już teraz dostałem zwrotkę, czyli już teraz jest OK. Nie wiem, dlaczego automatycznie to się tam zmienia w momencie, kiedy łączę się przez ss.com i te ustawienia się zmieniają. A to jest bardzo ważne, dlatego czasami tak się dzieje, ale to sobie nauczyłem się z tym radzić. I teraz zobaczmy, czy zmieniło nam w naszych ustawieniach. I teraz już biorę przycisk i zobaczmy. I już widzimy, że naruszenie przycisku powoduje aktywację wyjścia. Widzimy. Weźmiemy ten drugi przycisk, który też tu jest podłączony, ten podwójny. I widzimy, że naruszenie. Ale jak tylko puszczę, wyjście się wyłącza, czyli jest oprogramowane jako monostabilne, co może być dobre przy zwykłych łącznikach, ale przy przyciskach nam nic nie daje, bo włączy się nam światło i wyłączy się, jak tylko puścimy przycisk, więc musimy oprogramować to jako bistabilne, więc wchodzimy sobie tu i kopiujemy tą linijkę i wklejamy linijkę z dwójkami i klikamy Send i powinniśmy dostać odpowiedź. Jest odpowiedź, więc powinno być OK. Teraz sprawdźmy sobie. I teraz klikam. I widzimy, że już przycisk, już przekaźnik się podtrzymuje. Klikam kolejny. I widzimy, że działa to nam. OK. A teraz zróbmy taką małą modyfikację, żebyście zobaczyli, o co w tym chodzi. Teraz zrobimy tak, że pierwszy przekaźnik będzie bistabilny, czyli tak jak jest, to jest ten nasz pierwszy przekaźnik, drugi będzie monostabilny, a trzeci będzie nieaktywny. Tak zrobimy. I teraz wysyłamy. Dostaliśmy zwrotkę, jest OK. I teraz sprawdźmy. I teraz tak, pierwszy przekaźnik został bistabilny, czyli działa tak. Drugi przekaźnik, teraz tu otwórzmy i zobaczmy. Widzimy, że ten jest już monostabilny. A trzeci, zobaczmy. Widzimy tutaj wejście się podświetla, ale nie reaguje. Czyli działa na wejście, ale już nie reaguje. Także możemy sobie te ustawienia modyfikować w zależności od potrzeb. Ale my chcemy wszędzie mieć bistabilne, więc z powrotem tutaj zmieniamy na dwójkę i wysyłamy tak. I teraz już wszystkie są bistabilne. I na tym kończymy. Teraz podłączamy drugi moduł, czyli podłączamy już teraz moduł Rolet. OK. Dobra. Moduł Rolet jest włączony. I teraz możemy iść już kolejny moduł znaleźć, wykryć i nadać mu nazwę. Wchodzimy w Device i klikamy Auto Search.
O, i widzimy, że już nam się pojawił nowy moduł. Tu jest nasz pierwszy moduł. Możemy go nawet tutaj nazwać. To będzie oświetlenie. Tak, żebyśmy wiedzieli. OK. Mamy tu oświetlenie, a to będą nasze rolety, czyli nazwiemy go rolety. Dobra. I teraz tak. Możemy wybrać COM1. A nie, bo w tamtym mamy COM1. To zróbmy to inaczej. To wejdźmy tu. Dodajmy kolejny port. Niech będzie COM2. Dobra, mamy COM2. Nieprzypisany. Wchodzimy w device i nadajemy mu COM2. O, widzimy. I tu będzie kolejne urządzenie. Adres 042. Tak samo wprowadzamy wszystkie dane. Tu wybieramy Modbus TCP Protocol. Te dane są OK. Sprawdzamy, czy jest Auto Query Storage. Jest, dobra, wszystko jest ustawione, więc Modify Settings. Dobra, ustawiamy tak samo jak było, tylko inny adres IP. Port 502, upewniamy się, jest OK, także to jest to. Cofamy się i widzimy COM2 jest connected. Dobra, jesteśmy powiązani, zamykamy to i odpalamy SSCOM z powrotem. Tak samo skopiujemy od razu tą funkcję sobie. Ctrl-C, wchodzimy w SSCOM i teraz tutaj zmieniamy adres na 42. Klikamy Connect, widzimy, że nam się połączyło, wklejamy i zobaczmy, czy dostaniemy zwrotkę. Widzimy, nie mamy zwrotki, znowu powtarza się ta sama sytuacja i znowu wchodzimy w WIRCOMa, znowu w urządzenia i nasze urządzenie 42, zobaczcie, znowu zmieniły nam się tutaj te parametry same, więc znowu wchodzimy w to, Modify Settings, Back, mamy Found, o, jest Connected, klikamy i znowu klikamy Connected i wysyłamy, o, i już dostaliśmy zwrotkę i teraz już jest OK. Także wysłaliśmy to jako przekaźniki bistabilne i teraz przejdźmy do urządzenia i sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Tutaj są już przyciski roletowe podłączone. Także zobaczmy, czy będzie to tak działać. O, widzimy, jest drugi, pierwszy, drugi. To jest drugi, o, tutaj mamy do góry i na dół ruch. O, tak żebyście widzieli. Ruch do góry, ruch na dół. Czyli kanał trzeci jest do góry, kanał czwarty na dół. I tak samo tutaj. Kanał pierwszy jest do góry, kanał drugi jest na dół. No ale włączmy zabezpieczenia i przetestujmy to, czy to faktycznie działa. No bo cały czas zabezpieczenia były wyłączone i teraz sprawdźmy najpierw te rolety. Oddalę tu kamerę. No i teraz zobaczmy. Pierwszy. O, i widzimy tutaj już obraca się. Jak kliknę, to się zatrzyma i w drugą stronę. I jedzie roleta w drugą stronę. Jak odpalę teraz bez wyłączania tego przekaźnika drugi przekaźnik, to widzimy, roleta zmienia kierunek, przekaźnik jest dalej aktywny, ale przez to, że zrobiliśmy tą modyfikację tych połączeń, one nie włączyły się jednocześnie, więc mogę to wyłączyć. W drugą stronę działa to tak samo, czyli kliknięcie tego nie spowoduje zmiany, ale dopiero jak ten wyłączę, to wtedy dopiero pojedzie w drugą stronę. Także tak to działa. No, na tym ręcznym trybie autonomicznym jest to w ten sposób ustawione. Oczywiście bardzo ważne w tym trybie jest to, żeby rolety były wyposażone w mechaniczną krańcówkę, która je wyłączy, nawet pomimo tego, że będziemy mieli zasilanie. Jak ona dojedzie do końca, ona się wyłączy. Także jeżeli tutaj mamy krańcówkę, więc tak to działa. Normalnie przy ruchu rolety ten mechanizm obracałby się razem z tym, aż doszedłby do krańcówki i by się wyłączył. I wtedy niezależnie od tego, że ten przekaźnik jest włączony, i tak roleta nie działa. Dopiero ruch tutaj zatrzymajmy, i ruch w drugą stronę powoduje ruch w drugą stronę i zablokowanie krańcówki w przeciwnym kierunku. Także tak to działa. Mniej więcej. Także tu już mamy i zobaczmy pozostałe dwa przyciski jako oświetlenie. Żarówki będzie tu widać. O, w ten sposób. Dobra, i teraz zobaczmy. O, widzimy. Pierwsza, druga.
i trzecia. Dobra, mamy cyk, cyk. Także wszystkie nam tu działają. Także działa nam oświetlenie i działają nam rolety. No i w tym momencie kończymy pierwszą część tego materiału, bo ten materiał dotyczący tych modułów będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część to jest właśnie doprowadzenie do momentu, że te moduły możemy wykorzystać autonomicznie bez Home Assistanta, czyli już możemy sterować oświetleniem, możemy sterować roletami po prostu na zasadzie przycisków i tak dalej, nawet bez podłączenia tych modułów do sieci, no bo jeżeli ja je odepnę, zobaczcie, od sieci, ich tutaj nie ma, odepniemy sobie tą sieć, to one i tak dalej będą nam działać, dalej będzie działało to wszystko, więc nie potrzebujemy już podłączenia do sieci. Do sieci podłączamy je tylko w momencie konfiguracji. Natomiast jeżeli będziemy chcieli korzystać już z tych modułów jeszcze dodatkowo, sprzężyć to z Home Assistantem i tworzyć już dodatkowe jakieś tam algorytmy, powiązania i tak dalej, no i będziemy chcieli wykorzystać jeszcze ten duży moduł, no to musimy już tutaj podłączyć je do sieci na stałe, będą musiały być one podłączone i wtedy będziemy mogli przez Home Assistanta dodatkowo nimi sterować. Także to, jak to zrobić, pokażę w kolejnym materiale. Natomiast teraz pokażę Wam tylko, jak to będzie działać na koniec w powiązaniu z Home Assistantem, czyli będziemy mieli te oświetlenia, będziemy mieli rolety w Home Assistancie, będziemy mieli sterowanie ogrzewaniem poprzez ten moduł i bramami i tak dalej, a dodatkowo będziemy mieli jeszcze sterowanie LEDami, ale do tego będzie osobny film, albo powiążę to razem z tymi modułami i z Home Assistantem i oprogramujemy wszystko, czyli ten moduł plus te moduły dodamy do Home Assistanta i to będzie jeden film, albo zrobimy to jako osobny materiał, jeszcze nie wiem, ale już wkrótce spodziewajcie się kolejnego materiału związanego właśnie z Home Assistantem i z tymi modułami. Także tak to wygląda, więc teraz tylko szybka próbka tego, jak to finalnie będzie w Home Assistancie działać. Zapraszam. No i teraz mała próbka tego, co zrobimy sobie w kolejnym odcinku, czyli programowanie już tych modułów w Home Assistancie, czyli modułów WaveShare oraz tego modułu do LEDów. Linki oczywiście do wszystkich modułów macie w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu pod filmem. No i odpalamy oświetlenie główne i kinkiet, czyli mamy tutaj te dwa oświetlenia. Oświetlenie główne i kinkiet, a tutaj mamy oświetlenie pokój. W ten sposób. Także tak to wygląda. A teraz LEDy. Tu mamy LED kolorowy w salonie, a tu mamy LED kolorowy, to jest akurat biały, mamy LED kolorowy w pokoju. I teraz najfajniejsze jest to, że to jest jeden pasek, ale dzięki temu, że jest to pasek cyfrowy i w tym module do tych pasków właśnie, w tym białym, możemy to podzielić sobie na segmenty i włączać ten pasek w kilku segmentach, tak jak tutaj. I widzimy, że tu włączam sobie ten pasek, a tutaj włączam sobie ten pasek. I mogę sobie niezależnie zmieniać kolory tych pasków. Widzimy tutaj jest tak i tak. Obojętnie co sobie nie kliknę, czy z palety kolorów mogę sobie tutaj wszędzie włączać. Mogę też ściemnić sobie tę część tego paska całkowicie do minimum i w ten sposób. Tak to wygląda i tak samo niezależnie mogę sterować sobie tym paskiem. Także tu wszędzie różne kolory mogę sobie ustawiać. Tak samo mogę ściemniać sobie ten pasek i tak to wygląda. No a tutaj możecie zobaczyć, że to jest po prostu jeden pasek i tutaj zmienia się jego kolor. Tu on jest czerwony, a tutaj jest zielony. I tą granicę mogę sobie przestawiać w aplikacji w tym module i potem przenieść to wszystko do Home Assistanta i już z Home Assistanta sterować tymi paskami. Ok, teraz wyłączymy sobie te kolorowe paski i odpalimy białe paski. Tak samo jest tutaj biały pasek i to samo możecie zobaczyć, że mają one dwa różne odcienie, jest jasny i ciemny i mogę sobie to tak samo edytować w
Tu jak wejdziemy w ustawienia tego paska, to mogę na palecie sobie to przestawiać i ustawiać na ciepły kolor, bardziej taki zimny kolor i w ten sposób mogę to edytować. I tutaj też widać wyraźnie granicę między tymi kolorami. O, tutaj widzimy jest granica, tu jest pasek zimny, a tu jest ciepły i mogę sobie to zmieniać dowolnie, odcień tego białego paska. Ja go sobie na chwilę tutaj przymocowałem. No i teraz przejdziemy już do rolet. Mamy zakładkę rolety i tutaj wygląda ten interfejs rolet tak. Z tym było trochę pracy, ale w kolejnym filmie dostaniecie gotowy, że tak powiem, przepis, żeby tylko go skopiować i wkleić do swojego Home Assistanta. Nie trzeba będzie tego tworzyć na piechotę, ale i tak pokażę, jak to stworzyć taki interfejs, bo być może ktoś będzie chciał to zrobić po swojemu. Ja to zrobiłem w ten sposób i działa to tak, że tutaj ustawiam czas rolety, więc mogę sobie tu ustawić, ile czasu zajmuje rolecie otwarcie i generalnie ruch całej rolety, pełny ruch rolety, ile zajmuje czasu, bo od tego czasu zależy to, kiedy ona się wyłączy sama, żeby nie podawała cały czas, i zależy od tego ustawienie pozycji komfortowej. Więc jeżeli mam tu ustawiony czas na 5 sekund, to zobaczcie, jak kliknę otwórz, widzimy, że silnik rusza i po 5 sekundach on się wyłączy. Tak samo będzie to wyglądało, jeżeli odpalimy sobie tą roletę z przycisku. Tu wyciągnę ten przycisk z tyłu. O, zobaczmy, jeżeli ja ją uruchomię, akurat kliknąłem zamknięcie, ale to nie ma znaczenia. Widzimy, że ona po 5 sekundach tak samo się wyłączy, więc to jest ten czas. No i teraz ustawienie pozycji komfortowej. Skrypt pozycji komfortowej stworzyłem w taki sposób, że po kliknięciu, tutaj mamy, ustawmy sobie 10 sekund, będzie to lepiej widoczne. Mamy 10 sekund czas ruchu całej rolety, więc kliknięcie pozycji komfortowej, klikam uruchom i powoduje to najpierw pełny ruch rolety aż do góry, do pełnego otwarcia jej, czyli niezależnie od tego, w którym pozycji ona się aktualnie znajduje, otwiera go do pełnego i potem zamknij, to jest 20% ruchu, czyli 2 sekundy jedzie w dół. Jeżeli zrobimy na przykład tutaj 50%, w ten sposób i kliknę pozycję komfortową, uruchom, no to roleta jedzie do góry 10 sekund. Poczekajmy. Widzimy. I teraz 5 sekund będzie jechała w dół. I ustawi się teoretycznie gdzieś mniej więcej w połowie. Także tak wygląda ruch rolety. Tak samo jest roleta druga. Zobaczmy. Widzimy. Tu mamy ustawione akurat 30 sekund, więc ona będzie jechać 30 sekund, albo klikniemy, możemy ją zatrzymać. Tak samo ruch w drugą stronę, czyli zamknij i jedziemy w drugą stronę. I zamknij. I możemy zatrzymać. Pozycja komfortowa tak samo. Oczywiście oprogramowane są też przekaźniki 5, 6, 7, 8, ale tutaj nie mamy rolety, więc tylko widzimy, że przekaźniki nam cykają. Tak samo 7 do góry, 8 na dół. Także wystarczy podłączyć kolejne rolety i będą one działać i możemy to powielać sobie w kolejne zakładki. Teraz przejdziemy do trzeciej zakładki, ogrzewanie. Tutaj stworzyłem 2 termostaty, które są podpięte pod wejście 29 i 30. Tutaj, także tak jak mówiliśmy wcześniej, więc te 2 wyjścia 29 i 30 aktywują się w zależności od zadziałania termostatu i teraz Wam to zademonstruję, jak to wygląda. No i teraz widzimy, ta duża temperatura na środku to jest temperatura aktualna w pomieszczeniu, natomiast mała temperatura na dole, nad tym plusikiem, minusikiem, to jest temperatura nastawiona. Jest ustawione tam 20,2 stopnia, więc termostat jest nieaktywny. Jeżeli przesunę sobie suwakiem, na przykład na 23 stopnie, no to widzimy, że załączył się nam przekaźnik tutaj, to jest akurat przekaźnik 29, tak samo pokój drugi, cyk i załączył się przekaźnik 30. Mogę sobie to tak samo minusikiem zjadę w dół i
widzimy, przekaźnik się wyłączył. Także tak to wygląda. Mamy tu oczywiście możliwość ustawiania różnych trybów. Ja mam tylko tryb wyłączony i grzanie, ale w ustawieniach termostatu możemy tych trybów sobie dołożyć. O, tutaj jak wejdziemy, klikamy sobie dalej i tutaj mamy różne tryby, które możemy sobie uruchomić. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te termostaty. Także ja je sobie włączę i zobaczymy, żeby nam się te siłowniki pootwierały, a w tym czasie my przejdziemy sobie do bramy i furtki. I teraz w międzyczasie, jak się nam otwierają siłowniki, my sobie zobaczymy, jak działają te przekaźniki, jeśli chodzi o bramę i furtkę. I teraz zobaczcie, ja sobie klikam na przykład furtka i kliknięcie powoduje naruszenie na chwilę przekaźnika tego pierwszego, czyli daje nam to impuls do jakiegoś systemu, który nam otwiera furtkę. Zwarcie zacisków po prostu powoduje otwarcie furtki. Ewentualnie z biedy możemy wysterować tutaj na przykład jakieś 12 albo 24 V bezpośrednio na elektrozaczep i w ten sposób zwolnić elektrozaczep w furtce. Też można tak zrobić. Także może być to po prostu niezależne sterowanie 24 V na przykład z tego zasilacza na dole bezpośrednio na elektrozaczep. Także to jest to. Teraz na przykład brama. Jeżeli chcemy otworzyć bramę, klikam sobie na przykład otwórz i brama też dostaje impuls i zaczyna się otwierać. Jeżeli mamy dodatkowo czujniki tej bramy, no to ona powinna zmienić się stan, tak jak tutaj się zmienił stan na otwarto, więc brama się teraz otwiera. Więc jak ona się otwiera, to mogę kliknąć. Teraz nastąpiło zwarcie, brama się zatrzymała. Klikam drugi raz i ona się będzie mi teraz zamykać. No tutaj to jest kwestia już tam dostrojenia, bo niektóre bramy mają osobny na przykład styk na otwarcie i osobny na zamknięcie, więc można to sobie połączyć z dwoma przekaźnikami na przykład i jeden będzie odpowiedzialny za otwarcie, drugi za zamknięcie. To już jest znowuż kolejna kwestia. Mamy tych przekaźników tak dużo, że możemy wykorzystywać je praktycznie do różnych rzeczy. Jest też taki skrypt, mam tutaj, poczekam tylko aż się brama zamknie i będziemy mieli stan zamknięty. O, już mamy stan zamknięty i teraz mam taką funkcję uchyl, gdzie mam to oprogramowane w taki sposób, że jeżeli brama jest zamknięta, no to ona się uchyli na kawałek. Czasami po prostu jak wychodząc przez bramę nie otwieram jej całkowicie, tylko uchylam ją, więc mam funkcję uchyl, czyli po kliknięciu uchyl brama naruszy przekaźnik jeden raz, zaczyna się otwierać i po 5 sekundach naruszy przekaźnik po raz drugi, żeby się zatrzymać. I teraz jest zatrzymana w takiej pozycji uchylonej tylko i w tym czasie teraz mogę kliknąć zamknij i brama zaczyna się zamykać. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o bramę. No i przekaźnik trzeci oprogramowałem jako garaż. Garaż jest otwarty w tej chwili, więc jeżeli kliknę zamknij, to naruszył się przekaźnik trzeci i garaż zaczyna się zamykać. Tak samo otwarcie i tak dalej. Jeśli chodzi o kontaktrony, możemy przypisać je na przykład do wejść tych modułów, tych pozostałych, tam gdzie mamy wejścia od oświetlenia czy od rolet, możemy to pozmieniać sobie w zależności od tego, tam jeżeli nie potrzebujemy na przykład wejść, to możemy wejścia sobie wykorzystać jako czujniki, a przekaźniki na wyjściu wykorzystać do sterowania na przykład bramami, tak samo, niezależnie. I będzie to fajnie działać. No i w międzyczasie widzimy, że siłowniki się pootwierały, tutaj wystają już te grzybki, że tak powiem, czyli siłownik się otworzył i teraz jeżeli temperatura osiągnie zadaną wartość, no to po prostu się termostat wyłączy, odłączy zasilanie od siłownika i siłownik się zamknie. I tak możemy sterować całym ogrzewaniem w domu, także bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie się to sprawdza. No i tak to działa, jeśli chodzi o ten system w Home Assistancie, ale o tym będzie osobny materiał powiązany z programowaniem tego sterownika do LEDów, ale widzicie, że jest to możliwe, działa to, naprawdę działa to bardzo dobrze, testuję to od dłuższego czasu. Troszkę musiałem się nagłowić, żeby dojść do tego, jak to sprzężyć z Home Assistantem, troszkę musiałem poszperać po internecie, po zagranicznych stronach, gdzieś ktoś
programował na przykład ten moduł do Home Assistanta, ale nie programował go tak, żeby on działał autonomicznie i ten program nie podobał mi się, bo działanie przycisków było opóźnione, to tak nie mogło działać. I ja zacząłem szperać w necie, szukać, zamówiłem sobie te moduły, testowałem je i w końcu doszedłem do tego, jak to fajnie oprogramować, żeby to wszystko działało, co zresztą dzisiaj Wam zademonstrowałem. Natomiast druga część materiału będzie polegała na oprogramowaniu tego modułu do LEDów i to Wam pokażę, jak to działa. Zaznaczam, ten moduł ma obciążalność 16 A, także dosyć sporo tych LEDów możemy na takim jednym module zrobić. Ja tutaj sobie przygotowałem płytę montażową na 3 takie moduły, także 3 takie moduły na takiej płytce możecie sobie przykręcić. Wszystkie linki do tych elementów, które ja zakupiłem, macie w opisie filmu, także macie linki na AliExpressie do tych modułów Waveshare i do tego modułu IO Torero. Natomiast te rzeczy zakupiłem na Allegro, możecie też te linki sobie tam znaleźć, także właściwie tak to wygląda. Easy Switche oczywiście na Easy Switch na stronie producenta bezpośrednio Jaro Design, także polecam serdecznie. No i co? Na dzisiaj w tym materiale to wszystko i niedługo spodziewajcie się drugiej części tego filmu, gdzie będziemy już te moduły wrzucać do Home Assistanta. Pokażę Wam, jak to zrobić, żeby to działało. Także ode mnie dla Was dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć!